Do zrobienia torebki, którą widziałyście na początkowych zdjęciach, wykorzystam sznurek bawełniany od marki Radkar. To jest sznurek taki melanżowy. Jest to odcień wiosenny, miks takich jasnych, pastelowych kolorów. Mam sznurek w rozmiarze 3 mm, 3 mm średnicy. 100 metrów jest w jednym motku. Zabieramy się do pracy. Przygotowane mam szydełko w rozmiarze 6 mm. Torbę robimy w bardzo, bardzo prosty sposób. Zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Przez lewą rękę przeciągamy sznurek w ten sposób. Zawijamy na 2 środkowych palcach. Łapię sobie kciukiem zarówno tę końcówkę, jak i końcówkę idącą do kłębka. I teraz pod te 2 nitki wkładamy szydełko. I tutaj zza palca wskazującego pobieramy. Przeciągamy pod spodem. Pobieramy jeszcze raz. I przeciągamy pod pętelką. I to jest tak zwane podwójne magiczne kółko. Ma 2 oploty w środku, dzięki czemu końcówkę, która nam tutaj zostanie, będziemy mogły obciąć przy samej robótce i na pewno nic się nie będzie pruło. Rozpoczynamy od wykonania 7 półsłupków w magicznym kółku. Wbijamy się w magiczne kółko. Pierwszy półsłupek, magiczne kółko. Drugi półsłupek. Trzeci. Czwarty, 5, 6 i 7. Rozluźniam pętelkę, żeby mi nie uciekła. Zabieramy się za zamknięcie magicznego kółka. Patrzymy na, tu mamy te 2 nici, patrzymy na tę, która wychodzi z tych środkowych oczek. Tutaj są środkowe oczka i z nich wychodzi ta jedna końcówka i ciągniemy z lewej na prawą. Zaciągamy ją maksymalnie, żeby nam się kółeczko zamknęło. Następnie początkowa końcówka, mocno zaciągamy i w ten sposób mamy idealne, magiczne kółko zrobione. I teraz przechodzimy od razu do pierwszego oczka okrążenia. To jest to oczko tutaj. Szydełkujemy całą torbę pod tylną nitkę. Uważamy, żeby nie pomylić się, nie zacząć szydełkować gdzieś tutaj. Kto ma problem, to liczymy sobie, najłatwiej policzyć od tyłu. Pomijamy pętelkę na szydełku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest to nasze pierwsze oczko. Wbijam się pod tylną nitkę tego oczka i robię pierwszy półsłupek. I na ten pierwszy półsłupek, na to oczko, które tutaj powstało, zakładam znacznik. Jest potrzebny 1 znacznik do zrobienia tej torebki, żeby nie przegapić początku okrążenia. Następnie drugi półsłupek w tym samym oczku, również pod tylną nitkę. Następne oczko, tylna nitka, znowu 2 półsłupki. Następne oczko, tylna nitka, 2 półsłupki i tak do końca okrążenia. W 7 oczkach po 2 półsłupki, czyli w drugim okrążeniu będzie dokładnie 14 oczek. Jesteśmy na końcu okrążenia, w następnym oczku mamy znacznik. Ściągamy znacznik, w oczku ze znacznikiem, znowu pod tylną nitkę, robimy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Znacznik założony z powrotem, wracamy do tego samego oczka, robimy drugi półsłupek, następnie w kolejnym oczku 1 półsłupek, w następnym oczku 2 półsłupki. W następnym oczku 1 półsłupek, w kolejnym oczku 2 półsłupki i tak na zmianę do końca okrążenia. Ostatnie oczko okrążenia, wypada w nim 1 półsłupek. Znowu w 7 miejscach dodałyśmy 2 półsłupki. Razem mamy 21 oczek na okręgu. Ściągamy znacznik. W oczku, w którym był znacznik, znowu robimy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Po zrobieniu pierwszego półsłupka zakładamy znacznik, wracamy, robimy drugi półsłupek w tym samym oczku. Następnie w 2 kolejnych oczkach po 1 półsłupku. 1, 1 i w następnym 2. Kolejne oczko.
1, kolejne oczko 1 i następne oczko 2. I tak pracujemy do końca okrążenia. Ponownie wypadnie w 7 oczkach podwójny półsłupek, czyli w 7 oczkach zrobimy 2 półsłupki. I teraz tak, w ten sposób powiększamy to koło tak daleko jak chcemy, w każdym kolejnym okrążeniu, w 7 dokładnie miejscach robiąc 2 półsłupki, natomiast będzie nam się zwiększała liczba tych pojedynczych półsłupków między podwójnymi. Na początku, w tym drugim okrążeniu, miałyśmy wszędzie 2, 2, 2, 2. Później było 2, 1, 2, 1. Teraz w tym okrążeniu mamy 2, 1, 1. 2, 1, 1. Zamkniemy to okrążenie, w następnym okrążeniu będzie 2, 1, 1, 1, czyli będą 3 pojedyncze. Dokończymy okrążenie w następnym 4, w następnym 5. I zobaczcie, ja sobie już taką część przygotowałam. To ma się zwijać, więc się tym nie przejmujemy. Tu nie chodzi o to, że to ma być idealnie płaskie koło. Ono, żeby było płaskie, musiałoby mieć więcej półsłupków na początku. Ma nam się to delikatnie zwijać. Ja zakończyłam swoją torebkę w momencie, dno mojej torebki, kiedy miałam 10 pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. Można zrobić jeszcze więcej, można dojść do 12 na przykład, też będzie ok. Po tym, jak duże to koło zrobimy na dole, będziemy już widzieć, jak duże będzie dno torebki i w którym miejscu, jak będą wyglądały ścianki. Zawsze można sobie właśnie w ten sposób na pół złożyć i zobaczyć mniej więcej, jaką wielkość otrzymamy. Zatem robimy dalej kolejne okrążenie. Kiedy osiągniemy już tę wymaganą wielkość dna, to po prostu przestajemy dodawać podwójne półsłupki, czyli nie zdejmujemy znacznika. Tutaj w tym oczku, w którym jest znacznik, zostawiamy go, żeby wiedzieć, ile zrobimy rzędów do góry. Przechodzimy do następnych oczek. Prowadzimy szydełko półsłupkami pod tylną nitkę, robiąc kolejne okrążenia, tyle, ile chcemy tak naprawdę, żeby ta torba miała wysokości. Pojedyncze, 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 bez żadnego łączenia okrążeń, bez zdejmowania znacznika. Ścianki będą nam się powoli zwijać do środka. Na początku jeszcze może się wydawać, że one nam nie skręcają, tylko idą płasko. Nie przejmujemy się tym. Zaczną ścianki skręcać ładnie do góry. Wówczas oczywiście pilnujemy, żeby torbę przewinąć na właściwą stronę. Właściwa strona to jest właśnie ta, gdzie tutaj widzimy te poprzeczne nitki, to są te nitki oczka, te, których nie przerabiamy, bo przerabiamy tylko i wyłącznie tylne pętelki. To jest nasza prawa strona, więc torebka będzie Wam się zwijała do środka. Pamiętamy, żeby jak już te ścianki będą wyższe, żeby w ten sposób przewinąć. Końcówka niech będzie w środku, to jest strona lewa, to jest strona prawa i teraz pracujemy półsłupkami pod tylną nitkę naokoło i spotykamy się za jakiś czas. Zatrzymujemy się w miejscu dowolnym, wprowadzamy tą dekoracyjną wstawkę, którą widziałyście, na pewno zwróciłyście uwagę na początkowych zdjęciach. Ja w tej chwili zużyłam 2 motki pełne, zaczęłam trzeci i moja torba, zobaczcie, liczę od samego środka, ma bez jakiegoś nadmiernego rozciągania mniej więcej 37-38 cm. I w tym momencie właśnie już postanawiam wprowadzić sobie tę wstawkę i już pokazuję, jak to robimy. Stajemy w dowolnym miejscu, ponieważ robiłyśmy ślimakiem tak zwanym, czyli naokoło, nie mamy wyraźnego początku okrążenia już w tej chwili. I teraz tak, robiłyśmy cały czas półsłupki pod tylną nitkę. Kiedy już stwierdzamy, że zaczynamy robić tę wstawkę, to robimy jedno oczko ścisłe pod 2 nitki. I teraz w tym momencie robimy 3 oczka łańcuszka do góry. Następnie robimy jedno pełne okrążenie słupków nawijanych 2 razy. Takich słupków podwójnych, czyli jeden narzut nitki i drugi narzut nitki. Wbijamy się w następne oczko, znowu pod 2 nitki, tym razem nie pod jedną. Pobieramy, przeciągamy, mamy 4 pętelki, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. I znowu narzut nitki 2 razy na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, 4 nitki na szydełku, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. To są takie słupki podwójne. I w ten sposób wykonujemy jedno pełne okrążenie. Zapewni nam to właśnie taką ciekawą
wstawkę na górze torebki. Tak to wygląda. Pracujemy naokoło i gdzieś w tym miejscu się spotkamy. Zrobiłam całą wstawkę, całe okrążenie i teraz zwróćmy uwagę, tutaj mamy już to oczko, z którego wychodzą oczka łańcuszka, więc tutaj już nie robimy tego podwójnego słupka, tutaj jest ostatni. Natomiast teraz liczymy sobie od tej kreseczki raz, dwa, to jest trzecie oczko łańcuszka. Kto nie widzi, to patrzy na pierwszy ten podwójny słupek, nad nim jest jego oczko. No a oczko bardziej na prawo to jest trzecie oczko łańcuszka i wbijamy się pod jedną nitkę tego oczka łańcuszka i robimy półsłupek. Następnie kolejne oczko, wracamy do tego naszego ściegu, robimy po jednym półsłupku pod tylną nitkę, jedno okrążenie albo dwa i później już przechodzimy powoli do robienia rączek i wykończenia torebki. Zatem jedno pełne okrążenie, spotykamy się w tym miejscu. Jestem już tutaj, gdzie było łączenie okrążenia. Robię jeszcze kilka półsłupków, tak, żeby to łączenie poprzedniego okrążenia wypadło mi dokładnie na boku. I teraz na chwilkę się zatrzymuję. Będziemy sobie planować rączki. I teraz no nie ma może takiej jakiejś sztywnej zasady, ile musi być pomiędzy pomiędzy rączkami oczek, bo jedne z Was lubią tak, żeby torba była, żeby te uchwyty były bliżej siebie, jedne dalej. Jak zrobimy bardzo daleko, to później przy noszeniu może nam się ta torba tak tutaj zwijać, więc najlepiej dopasować do siebie. Należy sobie przygotować 4 znaczniki. Zakładamy najpierw 2 znaczniki na oko, tak, mniej więcej, żeby tutaj była równa odległość i tutaj i gdzieś pomiędzy. Następnie przeliczamy sobie oczka tutaj w środku, następnie zakładamy po drugiej stronie, już przeliczając sobie oczka w środku, żeby było tyle samo. No i ostatni punkt to jest przeliczenie sobie oczek, które tutaj między znacznikami zostaną i tutaj między znacznikami zostaną. I wtedy, jeżeli nam wyjdzie inna liczba tutaj i tutaj, no to manewrujemy tymi znacznikami, przesuwamy, żeby wszystko było jak najbardziej symetrycznie, żeby te liczby były równe i żeby liczba oczek pomiędzy rączkami również była równa. Ja to już kilka razy Wam pokazywałam przy różnych innych torbach, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Planujemy uchwyty. Uchwyty założone. Ja mam tutaj pomiędzy 16 wolnych oczek, po drugiej stronie 16, natomiast tutaj za znacznikami, pomiędzy jednym a drugim znacznikiem, u mnie wypadają dokładnie 24 oczka. Robimy do znacznika półsłupki pod tylną nitkę. Następnie w oczku, w którym jest znacznik, robimy jeden półsłupek, taki wydłużony, nawet nie pod 2 nitki, tylko aż tutaj, pod ten półsłupek. Wyciągamy śmiało go do góry i w ten sposób mamy takie lepiej zabezpieczone rozpoczęcie uchwytów. Jeżeli chodzi o liczbę oczek na uchwyty, to również musimy dopasować do swojego gustu. Ja zazwyczaj przy tych dużych torbach robię 60 oczek. Jeżeli lubicie bardzo długie, zróbcie dłuższe. Jeżeli chcecie mieć torbę tylko do ręki, można zrobić takie krótkie uchwyty, to też zależy od Was. Ja robię 60 oczek. Mam 60 i teraz podążam do drugiego znacznika, ściągam go i pod półsłupkiem przyszywam ten mój łańcuszek takim wydłużonym półsłupkiem. Następnie następne oczka, półsłupki pod tylną nitkę, aż dojdziemy na drugą stronę do drugiego znacznika. No i powtarzamy proces, czyli robimy niski półsłupek, 60 oczek łańcuszka, przyszywamy półsłupkiem i tutaj do boku podążamy półsłupkami i w tym miejscu się spotkamy. Kiedy będziemy już tutaj przy brzegu, druga rączka wykonana,
to zaczynamy robić oczka ścisłe, też pod tylną nitkę i robimy tyle okrążeń, ile chcemy. Kilka okrążeń jest potrzebne, żeby rozszerzyć nam troszeczkę rączki. Robimy to w następujący sposób. Wbijamy się klasycznie pod tylną nitkę, ale zamiast robić półsłupek robimy oczko ścisłe. Staramy się tych oczek ścisłych nie ściągać zbyt mocno, bo nie chcemy, żeby nam to jakoś nadmiernie zwężało górę torby. Robimy oczka ścisłe pod tylną nitkę, przechodzimy płynnie tymi oczkami ścisłymi na uchwyt, obrabiamy również cały uchwyt, przechodzimy na drugi bok, potem na drugi uchwyt, tutaj również i pierwsze oczko łańcuszka, również oczko ścisłe i dalej do góry, przez całą rączkę, przez cały bok, druga rączka, drugi bok, dochodzimy do tego miejsca i dalej pracujemy tak samo. Znowu pod tylną nitkę oczka ścisłe i tak robimy kilka okrążeń, łącznie z rączkami, tyle ile nam się będzie podobało, bo to już jest tak naprawdę ostatni fragment tego wykonania torebki, więc robimy tyle ile nam się podoba, troszeczkę żeby poszerzyć uchwyty i wówczas się spotykamy tutaj na boku. Pokażę Wam, jak zakończyć tę torebkę, no i już nasza torba będzie gotowa. Postanowiłam, że nie będę robić jakiegoś bardzo szerokiego tego wykończenia, zrobiłam 2 pełne okrążenia, tak to u mnie wygląda i tak jak wspomniałam, kończymy na boku, żeby było ten koniec okrążenia, żeby był jak najmniej widoczny. Po zrobieniu ostatniego oczka ścisłego robimy jeszcze jedno oczko ścisłe pod całe kolejne oczko. Obcinamy sznurek, wyciągamy go. Następnie wbijamy szydełko od spodu, przeciągamy na wewnętrzną stronę torebki i tak to wygląda, bardzo estetycznie, nic tutaj się nie rzuca w oczy. I teraz pod kilkoma oczkami chowamy tę końcówkę. Można do torby, jeżeli mamy ochotę, możemy dorobić chwosty dekoracyjne, możemy jakoś w inny sposób, jakieś makramowe bryloczki do niej dopasować. Ja myślę, że nawet w wersji takiej bez żadnych dodatkowych ozdobników wygląda super. Mam nadzieję, że ta torba Wam się spodoba. Wiem, że lubicie duże torby, szoperki, więc taka torba z 3 motków mam nadzieję, że powstanie również u Was. Została mi niewielka ilość 3. motka tego sznurka. Zrobię sobie może właśnie jakiś chwost dekoracyjny do tej torebki, a teraz już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pokażę Wam kilka zdjęć, które mam nadzieję zachęcą Was do wykonania tej torebki. Dzięki serdeczne, ważne informacje na temat sznurka zostawiam w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.